Czy potrafisz sobie wyobrazić 14 dni bez cukru? Żadnych słodyczy, słodkich napojów, ani ukrytych cukrów w gotowych produktach. Wydaje się trudne, prawda? Ale co jeśli właśnie te 2 tygodnie mogłyby zmienić Twoje życie na lepsze? Naukowcy dokładnie zbadali, co dzieje się z organizmem, gdy eliminujemy cukier. Dziś dowiesz się, jak cukier wpływa na ciało, co zmienia się już po 14 dniach i jakie korzyści można osiągnąć na dłuższą metę. Dlaczego cukier nas tak przyciąga? Cukier to coś więcej niż tylko kalorie. Działa na nasz mózg, wywołując uczucie przyjemności i nagrody. Badania na szczurach pokazały, że regularne spożywanie cukru prowadzi do zmian w mózgu, podobnych do tych, jakie wywołują narkotyki. Zwierzęta, którym podawano słodki roztwór, zaczęły wykazywać objawy uzależnienia. Jedzenie na zapas, silną potrzebę powrotu do cukru po przerwie i drażliwość po odstawieniu. Gdzie ukrywa się cukier? Cukier to nie tylko słodycze. Znajdziemy go w popularnych napojach gazowanych, płatkach śniadaniowych, keczupie, kiełbasach, parówkach, gotowych daniach, jogurtach smakowych, dżemach, drożdżówkach czy nawet pieczywie lub przekąskach typu fit. Szczególnie warto zwrócić uwagę na fruktozę. Cukier prosty występujący naturalnie w owocach, ale też dodawany do wielu przetworzonych produktów w formie syropu glukozowo-fruktozowego. Naturalne źródła fruktozy, takie jak jabłka czy jagody, są korzystne dla zdrowia dzięki błonnikowi, witaminom i składnikom mineralnym, ale nadmiar fruktozy z przetworzonej żywności może prowadzić do problemów zdrowotnych. Co dzieje się w pierwszych dniach bez cukru? Pierwsze dni mogą być trudne. Możesz czuć zmęczenie, rozdrażnienie czy zwiększone łaknienie na słodycze. To efekt nagłego spadku poziomu energii, do którego organizm przywykł. Naukowcy nazywają to efektem deprywacji. Mózg domaga się cukru, ponieważ jest to jego szybkie źródło energii. W przypadku kobiet po menopauzie te objawy mogą być intensywniejsze, ponieważ zmiany hormonalne wpływają na naszą zdolność do radzenia sobie ze stresem i utrzymaniem energii. Dobra wiadomość? Objawy te szybko mijają. Już po 6 dniach aż 86% osób badanych przestaje odczuwać ochotę na słodycze. Co więcej, wiele osób zauważa, że słodkie produkty są zbyt intensywne w smaku, a naturalna słodycz owoców w zupełności wystarcza. To efekt resetu receptorów smakowych. Teraz przedstawię efekty, które możesz zauważyć już po 14 dniach odstawienia cukru, a także długotrwałe korzyści, które przyniesie eliminacja cukru z diety. Już po 2 tygodniach ograniczenia cukru zauważa się poprawę w składzie mikrobioty jelitowej. Nadmiar cukrów prostych w diecie prowadzi do nadmiernego namnażania patogennych bakterii i drożdżaków, takich jak Candida albicans. Redukcja cukru pozwala na rozwój pożytecznych bakterii, takich jak Lactobacillus i Bifidobacterium. Dzięki temu poprawia się funkcja trawienna jelit. Zmniejszają się zdęcia, zaparcia, które są częstym problemem u kobiet po menopauzie, oraz objawy zespołu jelita drażliwego. Dodatkowo obniża się poziom markerów stanu zapalnego w jelitach, co wspiera ogólne zdrowie układu pokarmowego. W badaniach wykazano, że ograniczenie spożycia cukrów prostych, zwłaszcza fruktozy, prowadzi do szybkiej redukcji tłuszczu brzusznego i wątrobowego. Jest to szczególnie ważne w kontekście redukcji stłuszczenia wątroby. Ograniczenie cukru wpływa korzystnie na kluczowe wskaźniki zdrowia metabolicznego. W badaniach obserwowano obniżenie poziomu złego cholesterolu LDL oraz trójglicerydów, a także poprawę elastyczności naczyń krwionośnych i obniżenie ciśnienia tętniczego. Odstawienie cukru pozwala ustabilizować poziom glukozy we krwi, co prowadzi do bardziej równomiernego poziomu energii w ciągu dnia. Ludzie zgłaszają większą stabilność emocjonalną, lepsze samopoczucie i brak nagłych spadków energii. Regularne ograniczenie cukru redukuje przewlekły stan zapalny w organizmie, który jest głównym czynnikiem ryzyka miażdżycy i chorób serca. Nadmiar cukru prowadzi do podwyższenia poziomu białka C-reaktywnego, czyli CRP, będącego wskaźnikiem stanu zapalnego. W dłuższym okresie eliminacja cukru obniża poziom CRP, poprawiając zdrowie naczyń krwionośnych i zmniejszając ryzyko zawału czy udaru mózgu. Cukier przyczynia się do procesu glikacji, który uszkadza kolagen i elastynę, białka odpowiedzialne za jędrność i elastyczność skóry.
Po kilku tygodniach bez cukru procesy regeneracyjne skóry ulegają poprawie. Zmniejszają się stany zapalne i podrażnienia, co jest szczególnie korzystne dla osób z trądzikiem. Skóra staje się bardziej nawilżona, jędrna i zyskuje zdrowszy koloryt. Wysoka konsumpcja cukru jest związana z obniżeniem funkcji poznawczych, w tym pamięci i koncentracji. Ograniczenie cukru poprawia wrażliwość na insulinę, co wpływa na lepszy przepływ krwi w mózgu i sprzyja regeneracji neuronów. Regularne zmniejszenie spożycia cukru zmniejsza także ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. W dłuższym okresie ograniczenie cukru w diecie zapobiega insulinooporności, która jest główną przyczyną cukrzycy typu 2. Badania pokazują, że osoby, które eliminują cukier z diety, mają znacznie niższe ryzyko rozwoju tej choroby w porównaniu do osób, które regularnie spożywają napoje słodzone i przetworzoną żywność. Aby skutecznie pozbyć się cukru z diety, warto nie tylko znać jego wpływ na organizm, ale także wprowadzić odpowiednie zmiany w codziennym życiu. Oto kilka praktycznych porad, które mogą pomóc Ci w eliminacji cukru z diety i poprawie ogólnego zdrowia. Zwracaj uwagę na etykiety produktów. Zanim sięgniesz po gotowe produkty, sprawdź skład. Często cukier lub jego substytuty są ukryte pod różnymi nazwami. Produkty takie jak popularne napoje gazowane, płatki śniadaniowe czy jogurty smakowe mogą zawierać dużo ukrytego cukru. Zamiast słodyczy wybieraj zdrowe przekąski. Jeśli masz ochotę na coś słodkiego, sięgnij po naturalne źródła cukru, takie jak owoce, orzechy czy nasiona. Te przekąski są bogate w błonnik i składniki odżywcze, które wspierają zdrowie. Planuj posiłki z wyprzedzeniem. Przygotowując posiłki w domu, masz pełną kontrolę nad tym, co jesz. Planuj swoje menu na kilka dni do przodu, aby uniknąć podjadania słodyczy w chwilach głodu. Stosuj stopniowe zmiany. Jeśli trudno Ci całkowicie odstawić cukier, zacznij od małych kroków. Ogranicz spożycie słodzonych napojów i zacznij je zastępować wodą, herbatą ziołową czy naparami owocowymi. Włącz więcej błonnika do diety. Błonnik pomaga regulować poziom cukru we krwi i wspomaga zdrowie jelit. Zwiększ spożycie warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów oraz roślin strączkowych. Pij więcej wody. Czasami uczucie głodu to tak naprawdę pragnienie. Utrzymanie odpowiedniego poziomu nawodnienia pomoże Ci utrzymać energię i zmniejszyć ochotę na słodycze. Regularna aktywność fizyczna wspiera metabolizm, pomaga w stabilizacji poziomu cukru we krwi i poprawia nastrój. Nawet spacer może wpłynąć na lepsze samopoczucie. Odstawienie cukru na 14 dni to wyzwanie, które może przynieść ogromne korzyści dla zdrowia. Nawet jeśli początek bywa trudny, efekty są warte wysiłku. Wypróbuj tę zmianę i podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzu. Dziękuję za oglądanie. Subskrybuj i sprawdź moje inne filmy o zdrowym odżywianiu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A jeśli interesuje Cię to, jak obniżyć cholesterol, kliknij w miniaturę, którą widzisz na ekranie i sprawdź, jakie produkty wybierać, aby wysoki cholesterol przestał być problemem.